Jesteś tego pewien? Witajcie moi drodzy. Zakładam, że większość z Was nie ma zielonego pojęcia, o co chodzi z tym wstępem, skąd w ogóle ten wstęp pochodzi i czego dotyczy. Aby się dowiedzieć, zabieram Was dzisiaj do Cambridge, do miejscówki o nazwie, którą już lubię, Polish Restaurant. Dlaczego już tą nazwę lubię? No bo jeżeli mnie oglądacie od samego początku, za co jestem bardzo wdzięczny, to dobrze wiecie, że ja jestem fanem anglojęzycznych nazw. Polish Restaurant chyba nie mogło być nic prostszego. Jeżeli chodzi o anglojęzyczną nazwę polskiej miejscówki, to raz, że Polacy, rodacy dobrze wiedzą, co to jest za miejscówka i jakie jedzenie serwuje, a anglojęzycznego klienta karczma nie odstraszy. Polish Restaurant, so far so good. Od jakiegoś czasu śledzę sobie poczynania Polish Restaurants na TikToku. Pamiętajcie, wszystkie linki będą zamieszczone w przypiętym komentarzu i w opisie tego filmu. No i co? Pewnego dnia zauważyłem, że Polish Restaurant wstrzelił się w virala. Czyli ten filmik tutaj ma ponad 3 miliony wyświetleń. I powiem Wam krótką prywatkę, kto jak kto jest ekspertem w viralach, mój drogi przyjaciel, prywatnie mój drogi przyjaciel, a oficjalnie Janusz Motywator. Jeżeli macie ochotę, to zobaczcie sobie jego wypociny. Też dam linka do opisu i do przypiętego komentarza. I ten viral był po prostu odpowiedzią na stwierdzenie pewnego jegomościa, który uważał, że polskie jedzenie nie wygląda apetycznie, myślnik atrakcyjnie. Jedziemy do Polish Restaurant w Cambridge. Studio, które przygotowałem dla Was, mam nadzieję, też się spodoba. Dla nowych informacja, że w studiu podsumujemy ceny, podsumujemy vibe'y, ogólne, jakie to są porcje, no i damy ogólny werdykt, nasz taki tradycyjny werdykt. Susza smaczy, także zostańcie do końca. Idealny moment na naszą epizodową tradycję, czyli co? Kącik PL bawi, Ania uczy, jedziemy do Cambridge. Pierwszy raz i to kawał drogi mamy. Aniu, masz coś ciekawego dla nas na temat Cambridge? Cambridge to miasto o niezwykle bogatej historii i jednym z najbardziej prestiżowych ośrodków akademickich na świecie. Oto kilka ciekawostek. Uniwersytet Cambridge, założony w 1209 roku, jest jednym z najstarszych uniwersytetów na świecie. Studiowali tu m.in. Isaac Newton, Charles Darwin, Stephen Hawking czy Alan Turing. Most matematyczny znajduje się przy Queen's College. Legenda głosi, że został zbudowany przez Newtona bez użycia śrub i gwoździ, a gdy później próbowano go rozebrać i złożyć ponownie, już się to nie udało. Choć nie jest to prawda, most zbudowano po śmierci Newtona, legenda wciąż krąży. Kultura puntowania. Cambridge słynie z puntów, czyli płaskodennych łódek, którymi pływa się po rzece Cam. To popularna atrakcja turystyczna, zwłaszcza latem. Wzajemna rywalizacja z Oxfordem, Cambridge i Oxford od wieków rywalizują ze sobą. Nie tylko akademicko, ale też sportowo. Na przykład w słynnych regatach The Boat Race na Tamizie. Wpływ na świat. Absolwenci Cambridge zdobyli ponad 120 nagród Nobla. Więcej niż niektóre państwa. Wiedziałem, że tutaj będzie pięknie. A więc co, panie i panowie, witamy w Cambridge.
Siemanko, jesteśmy już na parkingu przed lokalem. To są plusy restauracji. Parking za darmożkę. Niestety za darmożkę dzisiaj jedzenie nie będzie. Patrzałem mniej więcej jakie są ceny. No i co? Cambridge, nie ma co się dziwić, a wy się dowiecie co zapłaciłem i za co, bo tak naprawdę jeszcze nie za bardzo wiem co biorę, w podsumowaniu, na który już zapraszam. Także co? PL-owska armia, Cambridge, Polish restaurant. Idziemy. Powiem Wam tak, lokal lokalem, oczywiście o lokalu więcej powiem w podsumowaniu, ale jeżeli jest taka możliwość teraz, jak już jest coraz cieplej, aby usiąść sobie na zewnątrz, to tak zrobię. Po prostu omijam w ogóle, minimalizuję ryzyko, że ktoś obok mnie usiądzie, minimalizuję ryzyko muzyki w tle. Jedyne co, to może spaść, bo dzisiaj jest tak, raz tak, ale dzięki uprzejmości koleżanki, którą pozdrawiam, jestem chroniony parasolem. Także co? Tradycja musi dalej istnieć. Bombeczka, jesteśmy w Cambridge. 4 chyba godziny miałem jazdy. Słoneczko wyszło, to jest chyba jakiś znak. Zdrówko wasze, moi drodzy widzowie, za Cambridge, za Polish Restaurant i oby za dobre jedzonko. Hej. Słuchajcie, siedzę trochę wygięty, bo o dziwo słońce świeci, ale ono zaraz zajdzie, za budynek zajdzie. Zamówienie zrobione i co? Zamówiłem coś, co już od jakiegoś czasu mi chodziło po mojej pustej łepetynie. No i co? Jak to zobaczyłem w menu, to wziąłem. To jest starter, a maina zamówiłem pewnego, którego zazwyczaj nie zamawiam. Eating out. No i starzy widzowie powinni wiedzieć, o co chodzi, a nowi się dowiedzą. Także wjeżdża jedzonko i bez zbędnego przeciągania tego epizodu oceniamy. Dobra, moi drodzy, zupa jest szczawiowa i powiem Wam, że ogólnie nie jadłem już szczawiowej chyba z 1 000 000 lat. Za dzieciaka moja mamuśka, którą pozdrawiam, chyba zbierała szczaw. Tak chyba w Polsce kiedyś się po prostu zbierało szczaw i się robiło szczaw, nie? Dawno w ogóle szczawiowe, nawet o niej nie myślałem, ale jak zobaczyłem, przeglądałem ich Facebooka, zobaczyłem menu ogólnie, to pomyślałem, czemu nie? Jestem tutaj, no i co? I jest przede mną szczawiowa. Standardowo spróbuję i zabiorę Was do kociołka, żeby zobaczyć, co tam jest. Dobra, chodźcie, patrzcie. Co mi się podoba, bo to są ziemniaczki, to jest cebulka prażona, albo taka podsmażana chyba bardziej, nie? Połowa jaja, ale tutaj też jest druga połowa jaja. I w ogóle forma podania, podoba mi się ten kubeczek. Dobra, to nie jest kubeczek, to jest kociołek. Powiem Wam tak, co mi się podoba w tej szczawiowej. Oczywiście w smaku jest naprawdę dobra, nie? Ale ja odpychała mnie szczawiowa ze względu na to, ile pamiętam z dzieciństwa, to tam chyba były liście. To nie było takie zupy zblendowane, nie? Tutaj jest zblendowana, ona jest zielona, ale powiem Wam, że jest naprawdę dobra. I ta cebulka też jest wyczuwalna podsmażana, nie? No ale oczywiście trzeba 3 jajo spróbować. Jajo ze szczawiowej. Elegancki ziemniaczek z cebulką. Tak to można jeść w Cambridge. Już po pierwszym daniu wyczekuję na drugie. Powiem Wam, że jest tutaj dosyć ruchliwa ta ulica, nie? Mam nadzieję, że właśnie takie coś. Mam nadzieję, że mój mikrofon sprawi cuda i będziecie mnie słyszeć. Ale póki co winko w dłoniach. Nie piję Waszego zdrówka ponownie, bo będziecie zazdrowi i NHS albo NFZ w Polsce upadnie.
wjechało główne danie i jak zauważyliście, złamaliśmy po raz kolejny, tam już nie chcę mi się nawet liczyć, moją zasadę eating out. A moja zasada eating out polega na tym, że zazwyczaj nie jem kurczaka ani steków. Steki często jem w domu i kurczaki, indyki tak samo jem w domu. Tylko że w tym lokalu, jak w niewiele polskich lokali, jest coś takiego jak mizeria. Uwielbiam mizerię. Niestety dorsz był nieczynny dzisiaj i do mizerii, oczywiście winko też, na wino miałem ochotę. Co? Idealnie pasuje kurczak. No to czas go spróbować. Cytryna nam nie będzie potrzebna. Próbujemy kuraka. Powiem wam, że nie wiem co jest w tej panierce, ale już mi smaczy okrutnie, nie? Do tego ziemniaki. A macie, tak to wygląda. I do tego coś, co uwielbiam. Mizeria. Zimna to jest coś, co kocham. Zimne ogórki, chrupkie ogórki i wyczuwalny jest tam jogurt naturalny. Albo grecki, nie? Czyli taka moja prywatna technika tego. Jeszcze raz ogóras. Powiem wam, że pomysł z ogrodem był idealny. Ja nikomu nie zawracam 4 liter siedząc w środku i gadając do kamery. Nikt mi nie zawraca 4 liter patrząc na mnie. Siedzę sobie, jem dobre jedzonko, piję dobre winko. Czego więcej chcieć? Dobra, moi drodzy, jest deser i dla mnie osobiście to jest nowość, bo po prostu tego nie zamawiam nigdy. Nie jestem jakimś fanem jabłeczników. A to jest szarlotka apple pie, to chyba szarlotka, czyli jabłecznik, nie? Z lodami i chciałem po prostu taki balans, bo to ciasto ma być ciepłe, a lody są zimne. Do tego kawa czarna, bez cukru, bez mleka, innej nie pijam. Dobra, wjeżdżamy w ciacho, zobaczymy, czy ono jest ciepłe, bo takowe ma być. O, jest ciepłe. I lody. To jest idealne, nie? Powiem wam jeszcze taką drobną ciekawostkę na temat tego ciasta, bo fajnie, bo jest wyczuwalny cynamon. I mi się zdaje ogólnie ludzie parują tak cynamon z jabłkiem, nie? Bo w Tasty Polish Cooking na ostatnim moim food challenge'u też piłem kompot jabłkowy z cynamonem. Także daję radę. Słuchajcie, ja dokończam ten deser. Mam nadzieję, że się nie rozpada, bo studio tradycyjnie mamy w plenerze. Czyli co? Widzimy się u mnie na podsumowaniu. Hej! Dobra, wychodzimy z Polish Restaurant, Polonia Club. Chmury się zbierają nad Cambridge. Mam nadzieję, że nie będzie padało nad naszym studiem, na którym widzimy się już za chwilę. Witajcie moi drodzy, jesteśmy w przepięknym miejscu. Nie chcę skaleczyć nazwy, ale bodajże to jest Madingley Hall and Gardens. Tutaj jest. Zanim podsumujemy lokal i ceny, pozwólcie, że coś sobie otworzę. I zanim ktokolwiek zacznie marudzić, że piję i prowadzę, to chciałbym tylko wam powiedzieć tym troszczącym się o mnie, że ja tutaj zostaję na noc. A więc jakby co, piwko jest na wynos z Polish Restaurant. Ceny nie wliczamy do głównego mojego posiedzenia w tej restauracji. Zanim wjedziemy w ceny, to może powiem cokolwiek o moich pierwszych wrażeniach. Cambridge, przypuszczałem, że po prostu jest piękne miasto, coś podobnego jak York. Ja uwielbiam takie miasta, to są takie
stare angielskie miasta i mimo tego całego chłamu, jaki teraz jest na świecie i w Anglii i w Polsce, tam jeszcze jest taka kolebka bycia miłym. Tam jest po prostu fajnie, dużo rowerów, masakrycznie dużo rowerów, śliczne budynki. Ja uwielbiam takie miejscówki. Dla mnie po prostu jest o wiele wygodniej usiąść in the middle of nowhere, czyli nigdzie, niż wśród ludzi. Dobra, słuchajcie, jesteśmy tutaj w studiu, bo jakkolwiek chciałbym Wam pokazać jakiś budynek w Cambridge, jakiś budynek w Peterborough albo w innych miejscowościach, w których byliśmy, tak tu po prostu czuję się najlepiej. Nie za bardzo, nawet ze względów bezpieczeństwa, staram się minimalizować ryzyko, że siedzę sobie, kamera jest przede mną i jakiś zamaskowany gościu na elektrycznym rowerze podjedzie i po prostu ją weźmie, nie? W takie miejsca przyjeżdżają ludzie z moim mindsetem, czyli po prostu ktoś, kto chce się zrelaksować. Mam nadzieję, że PL-owska społeczność też taka jest, że też wybieracie takie miejsca, że też po prostu jeździcie sobie do lokali, nawet 2-3 godziny oddalone, żeby po prostu zjeść, żeby spróbować, żeby zobaczyć nową miejscowość, nie? I nową miejscowość dzisiaj to był Cambridge, nowy lokal dzisiaj dla Was, który przetestowałem, to był Polish Restaurant. No i co? Czy to jedzenie dla Was wygląda brzydko? Tak jak jegomość napisał na Viralu komentarz. Jeżeli takowy gościu napisał komentarz, że polskie jedzenie wygląda brzydko, to jestem w 100% pewien, że po prostu polskiego jedzenia nie jadł. Tak samo jak u nas gęsto jest dużo takich ekspertów, którzy mówią o wszystkim, a tak naprawdę nigdzie nie byli i nic nie wiedzą, nie? Trzeba ignorować takich ludzi, nie dawać im żadnej platformy do rozgłosu. Bez zamułki od razu wjeżdżamy w ceny. Zaczęliśmy od shota truskawkowego i truskawkowa soplica kosztowała 3,50. Na starter wjechała szczawiowa, dla mnie totalne zaskoczenie, i zupa szczawiowa kosztowała 8 funtów. Na główne wjechał kotlet drobiowy z ziemniakami i z mizerią i kotlet z ziemniakami kosztował 18,50, a mizeria kosztowała 4,50. Nie mogło być inaczej, do kurczaka białe winko i lampka białego winka Sauvignon Blanc kosztował 7,25. Na deser zjedliśmy jabłecznik z lodami i taki jabłecznik z lodami kosztował 8,25. Prawie 4 godziny jazdy do Cambridge, pyszne jedzenie, ale zaraz o nim więcej. Musiała być kawa i kawa americano kosztowała 3,75. Łącznie w Polish Restaurant w Cambridge zapłaciliśmy 59,13. No i zaraz ktoś powie, zaraz ktoś z kalkulatorem siedzi, jak, czemu, co i jak. No bo okazało się, że jest tam service charge i ten service charge wynosił mnie 5,38. Dobra, od końca. 5,38 za service charge. Ja uważam, że nie ma najmniejszego problemu. Bardzo przemiła koleżanka, którą serdecznie pozdrawiam. Przygotowała mi stolik na zewnątrz, bo i padało, i nie padało, i padało, i nie padało. Dlatego dla mojej zachcianki przygotowała mi. Oczywiście ktoś może powiedzieć, o, łachy nie zrobiła. Ja doceniam takie coś. To jest restauracja naprawdę na fajnym poziomie. Dla mnie osobiście nie ma najmniejszego problemu zapłacić 5,38. Jeżeli chodzi o główne danie, to tam powiedziałem dodatkową kwotę za mizerię, ale tylko dlatego, że po prostu każde główne danie idzie z ziemniakami, z jakimiś surówkami, które chcecie, nie? Tylko że mizeria nie jest w tym zestawie, po prostu to jest jako inne, a że chciałem mizerię, nie miałem najmniejszego problemu, żeby zapłacić więcej za mizerię, bo ją uwielbiam i na niej się nie zawiodłem tutaj. Ogólna kwota 59 funtów. Jak na Cambridge, na restaurację, która naprawdę prezentuje się ładnie, ślicznie położone, parking, ogród. Uważam, że to jest przyzwoita cena, bo też podkreślam, bo może pierwszy raz oglądasz mój epizod, ja wszystko jem.
W sensie jest zawsze shot, jest zawsze starter, main, deser, kawa, do maina jeszcze jakiś napój, zazwyczaj alkoholowy i po prostu dodaje się, nie? Nikt Wam nie każe jeść czy deseru, czy startera, bo powiem Wam, że porcje naprawdę spore, nie? Ten main naprawdę był spory, ten kotlet był duży, zupa też potężna. Podobają mi się te talerze ich, te całe miseczki, one takie konkretne, wiecie, to się takie po prostu nazywa taki nice touch. Dowiedziałem się od koleżanki, że to był w ogóle kiedyś Polish Club, czyli to były jakieś członkostwa dla ludzi, zakładam dla Polaków, żeby się spotykali w ogóle. Później nie tyle, że potupadło, bo tam jest nadal biblioteka, tam jest nadal kaplica, nabożeństwa są odprawiane, msze i jeszcze piętro wyżej w ogóle ksiądz mieszka, nie? Jest jeszcze salka obok do wynajęcia, tam jakieś klasy były martial arts, jakieś sztuki walki były akurat teraz jak zaparkowałem. Fajnie, dzieje się, dowiedziałem się, że w ogóle klientela w większości jest anglojęzyczna, czyli ja uwielbiam takie coś, bo to nie są ludzie ograniczający się, że o nie, oni tutaj tego nie spróbują. Próbują, widocznie im odpowiada, widocznie im smakuje. Fajnie. Czy warto było jechać ponad 4 godziny, czy prawie 4 godziny do Cambridge na jedzenie? Pewnie, że warto. Jedzenie było dobre, w miłej atmosferze, w ładnie prezentującym się lokalu. To jedzenie było duże, smaczne i ładnie prezentujące się. Nie? I niedrogie. Uważam, że na Cambridge, na te okolice już takie podlondyńskie, to naprawdę nie jest drogo i dostajecie naprawdę duże porcje, bo ja się zastanawiałem, czy skoro to tak ładnie wygląda, czy może po prostu będą ścinać na porcjach, nie? Tak nie jest. Dobra, macie moją opinię. Hej, ale gafa. Ja już skończyłem nagrywki, siedzę sobie, relaksuję się, patrzę sobie na ten tutaj budynek, słucham ptaszków i co? I zapomniałem, że nie dałem werdyktu. Dobra. Polish Restaurant w Cambridge. Lokal uważam za... To są fanfary. Smaczy. Fajna miejscówka. Naprawdę ładna miejscówka. Taka już pro-restauracja, nie? Przemiła obsługa. Duże porcje, ślicznie prezentujące się porcje, smaczne i co? I nie są drogie, nie? Także smaczy ode mnie, sorki za gafę. Poznaliście ceny, poznaliście co sądzę ogólnie o lokalu. Mam nadzieję, że Ania Wam powiedziała jakieś ciekawe, fajne fakty. Mam nadzieję, że co niektórzy, mam nadzieję, że zaplanują wycieczkę do Cambridge, zostają sobie tutaj. Link lokalizacji też będzie przypięty, także tutaj są pokoje, możecie sobie sprawdzić to, jeżeli takie lubicie klimaty. Dzięki wielkie za to, że tu jesteście, że się spotykamy co niedzielę, że komentujecie, jesteście aktywni, wysyłacie mi polecajki, na które na pewno odpowiem i na pewno w większości wszystkie sobie zapisuję, nie? Także jestem mega wdzięczny za to, że PL-owska społeczność rośnie w siłę. Co? Życzę Wam spokojnego tygodnia, bez żadnych afer, z jak najmniejszą ilością czasu spędzonego na oglądaniu telewizji, wiadomości i po prostu jakiś bzdur, nie? Nie przepracowywać się w pracy, wyjść z ukochaną albo ukochana niech wyjdzie z ukochanym. I co? Trzymajcie się do następnej niedzieli, do godziny 19 UK czasu.